Prezentacja sterownika Dest Master M5 Wi-Fi Premium. Sterownik przeznaczony jest do pełnej automatyzacji procesu rektyfikacji i destylacji w kolumnach z głowicami Abratek, UFO oraz Tor. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy do uruchomienia zaraz po wyjęciu z pudełka. Obsługuje konfigurację odbioru górnego oraz obniżonego. Inteligentne moduły grzałek występują w wersjach 1, 2 lub 3-fazowych z wtykami na 230 lub 400 V. Aplikacja mobilna umożliwia zdalny podgląd procesu, zmianę parametrów oraz informuje o ważnych zdarzeniach. Dla celów demonstracyjnych przeprowadzony został proces szybkiej rektyfikacji wody na kolumnie o średnicy 63 mm w kegu 50 litrów z grzałkami o łącznej mocy 3,5 kW. Podczas pierwszego użycia należy wprowadzić wartości konfiguracyjne. Moce zainstalowanych grzałek oraz średnice kolumny. Te podstawowe informacje wystarczą do prawidłowej pracy sterownika. Przed startem procesu należy sprawdzić poprawność pracy poszczególnych modułów korzystając z trybu manualnego. Sprawdzenie polega na załączeniu i wyłączeniu danego elementu oraz wykonanie ruchu silnikiem zaworu precyzyjnego i motozaworem wody chłodzącej. Jeśli wszystkie moduły pracują prawidłowo, możemy przejść dalej. Przed rozpoczęciem procesu pokażemy ustawienia. Oddzielne ustawienia dla rektyfikacji oraz destylacji umożliwiają dostosowanie pracy sterownika do własnych preferencji. Początkujący skorzystają z ustawień domyślnych, zaś zaawansowani użytkownicy mogą wprowadzać zmiany mające wpływ na każdym etapie destylacji. Każdy parametr jest zrozumiale opisany oraz posiada wartość domyślną, dzięki czemu zmiany są bardzo proste i intuicyjne. Nadszedł czas na rozpoczęcie procesu. Dostępne są 3 rodzaje prowadzenia procesu. Dziś zaprezentujemy rektyfikację szybką. Charakteryzuje się dużą prędkością odbioru przy zachowaniu wysokiej jakości i czystości destylatu. Wybieramy maksymalną moc, z jaką sterownik może prowadzić proces. Od mocy w pośredni sposób zależeć będzie, z jaką prędkością odbierany będzie destylat. Wybieramy pojemność naczynia. Gdy będzie pełne, sterownik zamknie odbiór i poprosi o podmianę. Rozpoczynamy proces bez opóźnienia. Upewniamy się, że zawór precyzyjny znajduje się w pozycji zamkniętej. Od tej chwili proces przeprowadzany jest w pełnym automacie. Użytkownikowi pozostaje jedynie podmiana naczynia w przypadku napełnienia. Pierwszy etap to rozgrzewanie. Grzałki pracują z możliwie największą mocą. Po rozgrzaniu następuje etap stabilizacji wstępnej. Rozpoczyna się kontrola mocy oraz korekty motozaworu wody tak, aby osiągnąć oczekiwaną temperaturę chłodnicy. Czas stabilizacji możemy zmienić w ustawieniach lub całkowicie pominąć. Po wstępnej stabilizacji następuje przejście do etapu odbioru przedgonu. Przedgon odbierany jest za pomocą elektrozaworu. Użytkownik może określić ilość powtórzeń, czas trwania oraz prędkość każdego odbioru. Przy domyślnych ustawieniach sterownik odbiera łącznie około 350 ml przedgonu w 3 turach. Kilkukrotne odebranie wpływa na lepsze odseparowanie przedgonów od czystego destylatu oraz poprawia stabilność kolumny. Po ostatnim przedgonie następuje finalna stabilizacja kolumny. Gdy etap stabilizacji dobiega końca, następuje określenie temperatury dnia, szacowanie prędkości odbioru destylatu oraz opróżnienie jeziorka z możliwych pozostałości przedgonu. Domyślnie czas opróżniania ustawiony jest na 30 sekund. W zależności od wielkości jeziorka jego również można zmienić. Gdy jeziorko jest już puste i upłynął czas, następuje przejście do etapu odbioru destylatu. Zawór precyzyjny zostaje otwarty i rozpoczyna się odbiór właściwy. Początkowa prędkość odbioru destylatu wynosi ponad 50 ml na minutę. Daje to odbiór z prędkością ponad 3 litrów na godzinę. Na bieżąco kontrolowane są wszystkie kluczowe parametry temperatury, ciśnienia, napięcia, moc grzania oraz prędkość odbioru. Tak wiele pomiarów wraz z zaawansowanymi algorytmami umożliwiają osiąganie dużych prędkości odbioru z zachowaniem czystości i jakości destylatu. Inteligentny moduł grzałek monitoruje napięcia i moce i w razie konieczności wprowadza odpowiednie korekty. Dzięki temu proces jest jeszcze bardziej stabilny i powtarzalny. Przedstawmy możliwość wprowadzania korekt. Korekta prędkości odbioru.
Korekta temperatury dnia. Funkcja podmiany naczynia. Korekty związane z ciśnieniem atmosferycznym. Zmiany ciśnienia mają wpływ na temperaturę wrzenia destylatu, co również uwzględnia sterownik. Jeśli etap pracy sterownika uzależniony jest od czasu, zawsze można go pominąć. Sterownik przechodzi wtedy do następnego etapu. Minęła pierwsza godzina od rozpoczęcia odbioru. Zweryfikujmy aktualne warunki pracy. Odebraliśmy już sporo destylatu, a prędkość odbioru utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie. Sprawdźmy, co przedstawia ekran. Prędkość odbioru nadal wysoka i wynosi 47 ml na minutę, a odebraliśmy już ponad 3,6 litra destylatu. Sprawdźmy inne dane. Statystyki przedstawiają czasy trwania etapów, całkowity czas procesu, ilość odebranego destylatu oraz całkowite zużycie energii. Dzięki temu możemy oszacować koszt procesu oraz porównać procesy prowadzone z różnymi ustawieniami. Przejdźmy do wykresów. Aby zmienić rodzaj wykresu, należy nacisnąć ekran na środku. Nastąpi wtedy przejście do kolejnego wykresu. Widzimy prędkość odbioru między 2 a 3 godziną od rozpoczęcia procesu. Minimalne wahania to korekty prędkości odbioru wprowadzane przez sterownik tak, aby jakość destylatu utrzymała się na najwyższym poziomie do samego końca. Stała temperatura głowicy potwierdza, że proces jest bardzo stabilny, a destylat wysokiej jakości nawet z tak dużą prędkością odbioru. Naczynie na destylat już prawie się zapełniło. Sterownik wstrzymuje odbiór i czeka na podmianę. Informacji na ekranie towarzyszy alarm dźwiękowy oraz zostaje wysłane powiadomienie w aplikacji mobilnej. Zatwierdzając OK, alarm dźwiękowy zostaje wyciszony i rozpoczynamy podmianę naczynia. W pierwszej kolejności należy wymienić naczynie, a następnie wprowadzić pojemność. Po wymianie, zamocowaniu wężyka i wprowadzeniu nowej pojemności naczynia zatwierdzamy, klikając OK. Następuje wznowienie odbioru destylatu. Gdy spełnione zostaną warunki przejścia do etapu odbioru pogonów, sterownik zamyka główny odbiór destylatu, a rozpoczyna odbiór pogonów elektrozaworem. Odbiór czystego destylatu został zamknięty. Spływają ostatnie krople. Rozpoczął się odbiór pogonów do oddzielnego naczynia. Zarówno moment przejścia do etapu pogonów, jak i zakończenia procesu jest ustalany na podstawie ustawień. Oczywiście użytkownik ma możliwość ich modyfikacji. Po zakończeniu odbioru pogonów następuje etap chłodzenia kolumny. Następuje wyłączenie grzałek, skroplenie pozostałych par i zamknięcie motozaworu wody chłodzącej. Po zakończonym procesie sprawdźmy statystyki. Cały proces trwał nieco ponad 4,5 godziny. Odebraliśmy ponad 5 litrów czystego destylatu, 350 ml przedgonu i około 0,7 litra pogonów. Zużycie energii wyniosło niecałe 12 kWh. Funkcje bezpieczeństwa. Zabezpieczenie na wypadek zaniku wody chłodzącej, przegrzania chłodnicy. Zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia czujników temperatur, chłodnicy, głowicy, kega. Zabezpieczenie na wypadek pojawienia się oparów łatwopalnych lub wybuchowych. Zaprezentowane funkcje zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa. Sterownik występuje w 3 wersjach: Economy, Standard i Premium. Różnice funkcji przedstawia tabela. Zapraszamy do kontaktu.